Cześć, witajcie. Generalnie miało nie być 10. odcinka. Już myślałem, że kwestia ze szklarnią jest zamknięta w 100%. Jednakże na prośbę widza, który właśnie pytał, jak jest rozwiązane kwestia dachu kalenicy. Także tutaj staram się pokazać na rysunku. Tutaj, gdzie jest przerywaną linią, to są legary 70x70. Pomiędzy nimi jest właśnie te deski, które można było zaobserwować. Takich desek na połaci płyty są 3 sztuki, żeby po prostu podtrzymywać płytę przed opadnięciem w dół. Natomiast tutaj jest ten szczyt drewniany i płyta poliwęglanowa jest wsunięta po to, także woda, jeżeli sobie ścieka, to ścieka sobie po płycie na dół. No i jest to zabezpieczone przed wodą. Zaraz sobie przejdziemy, pobiegam po drabinie i zobaczymy, jak to wygląda z połaci dachu. No tu jak widać jest deska, ona się opiera na szczycie. No i na to są położone listwy aluminiowe. Listwy aluminiowe są z uszczelkami, także woda sobie po prostu ścieka i to również powoduje, że woda nie przedostaje się, uszczelki powodują, że nie przedostają się do środka. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego przed wodą, to żeby woda nie ściekała, poszedłem na sposób ekonomiczny, czyli użyłem silikonu tutaj, gdzie miejsce łączenia silikonu z płytą poliwęglanową, po prostu jest to zasylikonowane. Natomiast jeżeli chodzi o śruby, to też użyłem silikonu, żeby uszczelnić miejsce łączenia, żeby tam sobie nie przeciekało. No jest to najtańsze rozwiązanie, bo jeżeli chodzi o jakieś uszczelki, to tutaj po prostu ceny są na to chore, a jeżeli chodzi o silikon, no to tubka silikonu to koszt około 5-7 euro. Także tu zdecydowałem się na silikon, no i to się po prostu sprawdza, bo woda do środka nie nacieka. No a tu już jesteśmy w środku i właśnie możemy sobie zobaczyć, że tutaj płyta jest zabezpieczona folią aluminiową, tak jak to tłumaczyłem w moim poradniku do cięcia płyty z poliwęglanu w odcinku 1. No i to zabezpiecza, żeby woda się nie dostawała do środka. No i belki, które powodują, żeby płyta nie spadła na dół. Nie? Zabezpieczają ją w razie naporu wiatru, no, że jest to po prostu fizycznie niemożliwe, żeby ona sobie spadła. No i to właśnie, co Wam tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, to belki są również wycięte na około 16 mm na grubość płyty i do tego 2 cm. Także płyta się opiera w 100% na tych belkach na legarach, jak również na tych belkach poprzecznych. I to nie ma opcji, żeby to po prostu spadło. No a że jest dociskane, jako że jest zakład 2-centymetrowy, listwa aluminiowa ma 60 mm, to jakieś 1,5 cm plus uszczelka, to jest to dociskane jeszcze od góry przez te listwy aluminiowe, które jak widzieliście są przykręcone takimi śrubami dosyć konkretnymi. A zresztą zaraz pokażę, jaki śrub użyłem. Tutaj jest taka śruba, której użyłem. Ona ma około 6 cm długości. Tutaj jak widać jest profil 60, który przytrzymuje płyty od góry. Także jak widać ta śruba jest dosyć solidna i też solidnie się zagłębia w drewno. W niektórych pracach to już miałem przypadki, że na przykład śruby pękały czy urywały, także po prostu starałem się wykorzystać śruby, które moim zdaniem solidnie stosunkowo wyglądają. No i myślę, że zdaje to egzamin. Na sam profil 60 to jak na legarze 70, tutaj jak widzimy, jeżeli tu jest 2 cm zagłębione, to jest jakieś 1,5 cm. Do tego dochodzi uszczelka 3-4 mm z prawej i z lewej strony. Także to w zupełności pokrywa jak gdyby krawędź tych legarów, które użyłem. No i tu jak widać śrub użyłem na jedną listwę 7 sztuk. Także one są co około
30 cm, 35. O, już teraz nie pamiętam dokładnie, no ale to przy takich wymiarach to się rozkłada, jak komu wygodnie. No a tu jest kwestia właśnie, że przy wykończeniu belki płyta jest zakończona profilem takim poprzecznym. Tutaj jeszcze profil sobie wystaje, że ta woda też po prostu ścieka na zewnątrz. No jeżeli chodzi o rozwiązanie jakiejś rynny, to jako, że spieszyłem się po prostu, żeby zamknąć szklarnię i to sobie zostawiłem też na rok 2021, a poza tym ciężko mi znaleźć jakiś materiał, który kolorystycznie by właśnie odpowiadał pod farbę, której użyłem, sosna Oregonu, także się będzie myśleć. To jest jeszcze temat otwarty. No i tu w środku jeszcze użyłem 3 belki, które jak gdyby spinają konstrukcję, jeżeli by był jakiś napór wiatru, a druga rzecz, że właśnie też je zainstalowałem z tego względu, żeby sobie montować potem do nich oświetlenia, no ale niestety cały czas czekam za materiałem, który jest zamówiony, ale nie wiadomo kiedy będzie, także to też jest, podejrzewam, że prędzej zima się skończy. Oczywiście nie obyło się bez moich błędów tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję szklarni, bo na przykład ściany robiłem z kątownikiem, a i kwestia była tego typu, że nie miałem wtedy metrowej miarki zakupionej jeszcze. No i potem po fakcie wyszło, że szklarnia nie ma kąta 90 stopni i po prostu potem musiałem jeszcze na płytach trochę gubić, tam po kilka milimetrów. Tu właśnie, żeby po prostu te płyty się ładnie zgrywały, nie? Także że musiałem tutaj gubić wymiar. Także jeżeli taki budynek sobie przyszykujecie, to zawsze pamiętajcie, żeby sprawdzić przekątne właśnie z prawej na lewej, z lewej na prawą, z tego względu, że potem mogą wyjść niespodzianki. No, ja generalnie wiedziałem o tym, ale jak sprawdzałem z kątownikiem, to wydawało mi się, że będzie dobrze. Do tego nie miałem tej miarki odpowiedniej. No i następna kwestia, że pracowałem sam. No, do mierzenia takich pomiarów przekątnych to dobrze, jak są 2 osoby, bo samemu to tak raczej ciężko. No a jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, na które odpowiedzi akurat nie przyszły mi do głowy, no to zapraszam w komentarzach. No i to by było na tyle. Ja Was pozdrawiam. Jeszcze raz składam życzenia szczęśliwego nowego roku i widzimy się w następnym filmie.